polskim klimacie jak najbardziej można uprawiać brzoskwinie w gruncie. Brzoskwinia należy do ciepłolubnych drzew owocowych. Lubią łagodny i słoneczny klimat. Wystarczy wybrać dla niej w pełni słoneczne, osłonięte od wiatru miejsce w ogrodzie. Warto wspomnieć, że brzoskwinie, którym pozwala się dojrzeć na drzewie, są o wiele smaczniejsze niż te ze sklepu. Są niezwykle soczyste, miękkie i bardzo słodkie, niczym najlepsze nektarynki. Jeśli raz spróbujesz brzoskwini prosto z drzewa, już nigdy nie kupisz takiej z marketu. Warto też wiedzieć, że brzoskwinie znajdują się na tej liście owoców i warzyw, które najbardziej kumulują pestycydy, więc własna ekologiczna uprawa jest znacząca. Możesz uprawiać nawet odmiany o delikatnej skórce, których markety nie przyjmują, a jeśli masz mało miejsca, wybierz odmiany karłowate, które można uprawiać w dużych donicach. Takie drzewka osiągają około 1,5 metra. W przypadku uprawy z pestki, brzoskwinie potrzebują co najmniej 3 do 4 lat, aby wyprodukować owoce. Zakup młodego drzewa ze szkółki ogrodniczej zapewni Ci szybsze zbiory. W warunkach polskich drzewa brzoskwiniowe dorastają do około 5 metrów wysokości, przy średnicy korony do około 6 metrów. Kwitnienie następuje przeważnie w kwietniu, jeszcze przed pojawieniem się liści. Owoce brzoskwini, w zależności od odmiany, dojrzewają od lipca do października. Aby z sukcesem uprawiać brzoskwinie, konieczne jest wybranie odpowiedniego miejsca. Powinno być bardzo słoneczne, jak najwięcej słońca, oraz osłonięte od wiatru. U mnie sprawdziło się posadzenie brzoskwini obok dużych tuj, które chronią drzewo przed mroźnym wiatrem, natomiast z drugiej strony ogrzewa je słońce. Dobrze też będzie posadzić drzewo przy ścianie lub murze, który nagrzewając się będzie oddawał ciepło, oraz chronił drzewo przed wiatrem. Najlepszy będzie wybór południowej ściany. Równie ważne jest też, aby miejsce takie nie było często i mocno zalewane przez deszcz, bo duża wilgotność wpływa na rozwój chorób grzybowych brzoskwiń, które mogą być zabójcze dla tych drzew. Słońce jest głównym czynnikiem wpływającym na jakość owoców brzoskwini. Jest niezbędne do ich pełnego dojrzewania, wybarwienia i uzyskania słodyczy. W południowo-zachodnich częściach Polski, gdzie panuje cieplejszy klimat, na dobrych stanowiskach, czyli ciepłych i słonecznych, można uprawiać odmiany wczesne i wrażliwe na mróz. W pozostałych zimniejszych rejonach i na słabych stanowiskach należy uprawiać odmiany wytrzymałe na mróz. Na północno-wschodnich rejonach trzeba im zapewnić jak najcieplejsze stanowisko. Po zakupie drzewka korzenie należy moczyć przez dobę w wiadrze z wodą. Wykopany obszerny dół również należy zalać wodą, ewentualnie wsypać odpowiednią glebę. Jeśli kupujemy drzewo, które rosło już w donicy, można pominąć etap moczenia korzeni. Nowo posadzone drzewko należy regularnie podlewać, by się przyjęło, oraz szczególnie w pierwszych 2 latach. Brzoskwinie potrzebują też odpowiedniej ilości wody w czasie wzrostu owoców, tuż po kwitnieniu, a także w całej fazie ich rozwoju. Brak wody objawia się zrzucaniem zawiązanych zalążków owocu, a w późniejszym terminie owoce są małe, twarde i suche. Optymalny termin sadzenia drzewek to wiosna, najlepiej kwiecień, maj. Drzew wrażliwych na mróz nie sadzi się jesienią. Jeśli drzewo rosło w donicy, można je sadzić w dowolnym terminie, ale najbezpieczniejszy termin to wiosna, kiedy nie zostanie zniszczone przez późnojesienny mróz ani letnie upały. Jeśli kupimy drzewko w jucie oraz siatce czy w trocinach, to nie usuwamy ich z korzeni, tylko sadzimy włącznie z tymi elementami. Siatkę można poluzować. Drzewo powinno być umieszczone w dołku o głębokości około 60 cm i szerokości około 50 cm. Duże drzewa owocowe należy sadzić co 4 metry, a średnie drzewa owocowe należy sadzić co 3 metry. Najmniejsze krzewy i drzewka owocowe możesz sadzić co 2 metry. Jeśli planujemy sadzenie większą ilość drzew, sadzimy je w odstępach 4 na 4 metry lub 4 na 3 metry. Karłowe odmiany można sadzić w odległości 1,5 metra od siebie. Ważne jest, aby nie zacieniały się wzajemnie i miały dostęp do pełnego słońca. Rośliny posadzone zbyt blisko siebie zaczną walczyć ze sobą o dostęp do światła, co bezpośrednio przełoży się zarówno na ich kondycję,
Pamiętaj, aby przed posadzeniem drzewa dokładnie przekopać glebę i usunąć chwasty, a potem zasilić przekompostowanym obornikiem lub kompostem, około 7 kg na metr kwadratowy, albo nawozem mineralnym, w dawce polecanej na opakowaniu, następnie przekopać glebę i pozostawić na 2 tygodnie. Jeżeli gleba jest mało żyzna, lepiej wykopać większy dół, 60 na 100 cm i na dno nasypać przekompostowany obornik, a potem warstwę ziemi urodzajnej. Dopóki się nie ukorzeni, drzewa nie nawozimy ani nie opryskujemy. Jeśli chcemy nawozić glebę, w której będzie rosło drzewko, zróbmy to 2 tygodnie przed jego posadzeniem. Prawidłowo posadzone drzewa, które miały odkryty korzeń, zdążą dobrze się ukorzenić do zimy, co pomoże im w przetrwaniu okresu mrozów. Dla drzewa brzoskwini, każdej wiosny możesz zastosować zrównoważony nawóz, czyli 10:10:10, wokół drzew brzoskwiniowych, czyli potas, azot i fosfor w tej samej ilości. Zacznij od pół kilograma takiego nawozu na każde nowe drzewo i dodaj pół kilograma każdego roku, do 5 kg, dla standardowych dojrzałych drzew brzoskwiniowych. Drzewo należy umieścić w dołku tak, aby luźno mieściły się jego korzenie. Nie można ich podwijać ani łamać. Ewentualnie można przyciąć korzenie, ale nie mogą być krótsze niż 20 cm. Nie wolno sadzić drzewa zbyt głęboko, szyjka korzeniowa, miejsce pomiędzy korzeniami a pniem, powinna być odkryta. Jeśli zakryjemy ją ziemią, kora w tym miejscu będzie gniła, przez co drzewo stanie się podatne na choroby grzybowe i fizjologiczne. Zbyt płytkie posadzenie drzewa może spowodować słabe ukorzenienie się i trudności w pobieraniu składników. Zwykle sadzi się do tego miejsca, jak było posadzone wcześniej w sklepie ogrodniczym. Brzoskwinie nie powinny rosnąć w zbyt mokrym podłożu. Za duża ilość wody w glebie nie służy drzewu brzoskwini i może powodować gnicie korzeni. Gleba, jaką lubią brzoskwinie, powinna być lekka, przepuszczalna, żyzna, próchnicza, szybko nagrzewająca się o pH 6:7, nieźle rosną również na podłożu gliniasto-piaszczystym. Nie służy jej podłoże ciężkie, zbite i gliniaste, źle rośnie także na glebach torfiastych, podmokłych, o wysokim poziomie wód gruntowych. Należy też zadbać o to, aby odczyn gleby nie był zbyt kwaśny. W tym celu, ziemię wokół drzewka warto co około 4 lata nawieść nawozem wapniowym. Jeśli gleba będzie zbyt ciężka, to tlen, woda i składniki pokarmowe nie dotrą do warstwy korzeniowej. W sytuacji, kiedy gleba będzie zbyt lekka, podmokła ze względu na wysoki poziom wód gruntowych, rośliny będą narażone na przegnicie, przemarzanie oraz choroby. Na glebach zbyt wapiennych może pojawić się chloroza liści spowodowana brakiem żelaza. Warto drzewa brzoskwini nawozić stosując bogaty w żelazo nawóz mineralny do drzew owocowych z mikroskładnikami lub naturalnymi nawozami w postaci gnojówek z obornika. Brzoskwinia wymaga nieco więcej azotu niż inne pestkowce, dlatego na przełomie maja i czerwca trzeba dodatkowo zasilić ją np. saletrą lub gnojówką o dużej zawartości azotu, np. z pokrzywy. Jeśli Twoja działka jest spadzista, to musisz mieć świadomość, że na przełomie pór roku, zima, wiosna oraz jesień, zima, warunki panujące w górnych i dolnych partiach ogrodu różnią się od siebie. Tereny położone niżej, narażone są na występowanie tzw. zastoisk mrozowych. W takich miejscach najczęściej osiada i długo utrzymuje się masa mroźnego powietrza, wskutek której przemarzają drzewa. Po posadzeniu drzewa dobrze jest je ściółkować. Położenie warstwy agrowłókniny, a na niej np. kory, czy innej ściółki sprawi, że gleba będzie miała lepszą izolację od mrozu. Ja ściółkuję moje drzewa skoszoną trawą. Rozkładająca się trawa odżywia drzewo, a pozostała warstwa tworzy barierę dla mrozu. Warto też, w szczególności młode drzewka, owinąć białą włókniną na zimę. Jeśli drzewo jest duże, można owinąć jedynie pień, ale młode cienkie pędy mają tendencję do przemarzania i usychania. Warto zabezpieczyć młode drzewa przed mrozem np. chochołem ze słomy. Delikatne różowe kwiaty są również wrażliwe na przymrozki. Po kwitnieniu należy otoczenie drzewa wzbogacić kompostem. Cięcie drzew brzoskwiniowych powinno przeprowadzać się co roku. Przyspiesza to i stymuluje drzewo do kwitnięcia i owocowania. Przycinane drzewo wydaje też więcej owoców, jednakże skraca to długość życia drzewa. Cięcie takie wykonujemy nie wcześniej niż na początku kwietnia lub po owocowaniu, a dokładniej po zbiorach.
Wycinamy wtedy także pędy przemarznięte, suche, krzyżujące się i te, które rosną do środka korony. Brzoskwinie kwitną na jednorocznych pędach. W pierwszym roku uprawy cięcie brzoskwini polega na usunięciu jej wszystkich dolnych pędów bocznych do wysokości około 50 cm od pnia, jeśli takie występują. Z pozostałych wyższych pędów wybiera się 4, 5, które są równomiernie rozłożone wokół pędu głównego i skraca się je nad drugim oczkiem. Jest to cięcie radykalne, które kształtuje początkowo drzewo. Z krótkiego pnia powinno wyrastać jedynie do 5 konarów, tworząc kształt pucharu. Konarom można pozwolić dorosnąć do długości około 3 metrów. Z nich co roku będą wyrastać jednoroczne, kwitnące pędy, na których tworzą się owoce. Pędy owocowe powinny rosnąć w odległości około 40 cm od siebie. Jeśli są gęstsze, należy część wycinać tuż przy konarze. Gdy osiągną grubość około pół centymetra, trzeba je skracać do około 25 cm długości. Zaleca się, by pędy owocowe nie miały więcej niż 10 pączków. W ten sposób brzoskwinia będzie mogła kierować soki do owocu, a nie do pędów. Co roku trzeba wyciąć około 75% tworzonych przez drzewo odrostów, przez co ciągle odmładza się koronę drzewa. Warto wiedzieć, że przycinamy tylko brzoskwinie. Jabłoń czy śliwa potraktowane w ten sposób przestałyby owocować na kilka lat. Pozostałe pędy, które przeszkadzają lub rosną niewłaściwie, można usuwać w trakcie wegetacji. W drugim roku uprawy brzoskwini należy przyciąć pędy, które wyrosły w poprzednim roku. Jeśli roślina zbyt silnie rośnie, to można skrócić ją o 1/3, do połowy długości. Jeśli rośnie słabo, sposobem na pobudzenie wzrostu jest pobudzenie do silnego wybijania przez przycinanie o 2/3 długości. W trzecim roku dalej kontynuujemy formowanie korony. Regularnie tniemy zdrewniałe pędy z tnkami liściowymi, skracając je do połowy długości. Niepotrzebne, zbyt słabe lub zbyt gęste pędy usuwa się latem jeszcze w stanie zielonym, niezdrewniałym. W późniejszych latach, cięcie dużego już drzewa nie wpływa znacząco na plonowanie. Ja przycinałam drzewko przez pierwsze 5 lat, po czym przez kolejne 5 lat było już tak duże, że rosło niekontrolowane. Nadal plonuje obficie. Duży wpływ na plonowanie drzew brzoskwini mają właściwości danego sezonu, czyli pogoda, temperatura, przymrozki, opady i pozostałe warunki atmosferyczne. Brzoskwinia zwykle plonuje obficie co od 2 do 3 lat. Wówczas z jednego drzewa udaje mi się uzyskać 4 skrzynki owoców. Moje brzoskwinie nie są niczym opryskiwane, ani nawożone sztucznymi nawozami. Na wiosnę pojawia się kędzierzawość liści, ale gdy temperatura między nocą a dniem wyrównuje się, to jest bliżej lata, to dostatecznie silne drzewo radzi sobie samo. Zrzuca chore liście i wypuszcza nowe zdrowe już liście. Pozostaje zdrowe aż do jesieni, kiedy zrzuca liście na zimę. Jeśli zdarzy się tak, że brzoskwinia wydaje pędy z tnkami kwiatowymi oraz pozorne pędy owocujące, czyli takie, które są krótsze i oblepione na całej długości pączkami kwiatowymi z jednym pączkiem liściowym, to pędy takie należy usuwać. Nie mają one dostatecznej liczby liści, by wyżywić powstające owoce. Jeśli nie usuwa się zbyt dużej ilości owoców, roślina albo sama je zrzuci, nie mogąc ich wykarmić, albo się przeforsuje i da ogromny plon danego roku, ale wówczas kolejnego, a może i nawet następnego będzie musiała odpocząć i może bardzo słabo owocować. Jeśli po obfitym kwitnieniu zawiąże się mnóstwo małych owoców, musisz również przerzedzić plony, w przeciwnym razie otrzymasz owoce wielkości orzecha włoskiego. Usuń wszystkie owoce poza największymi z każdej gałęzi, pozostawiając co najmniej 15 cm między owocami. Aby w polskim klimacie odnieść sukces w uprawie brzoskwiń, warto wybrać odmiany o zwiększonej odporności na niskie temperatury. Jeśli chcesz uprawiać brzoskwinie w pojemniku, wybierz pojemnik o średnicy co najmniej 1 metra. Nigdy nie pozwól, aby pojemnik z brzoskwinią uległ przesuszeniu i chroń go przed dużym mrozem w osłoniętym miejscu, takim jak garaż lub szopa. Na wiosnę, to niemal pewne, że na Twojej brzoskwini pojawi się kędzierzawość liści, która jest wywoływana przez grzyb Taphariina deformans. Kędzierzawość liści pojawia się głównie wtedy, kiedy jest chłodno i wilgotno. Pojawiają się przebarwienia, które deformują liście. W
przypadku bardzo silnego porażenia, kędzierzawość liści brzoskwini może powodować też nabrzmiewanie kory pędów, zamieranie i opadanie kwiatów, a także powstawanie drobnych ran i żółtych plam na skórce owoców. Wzrost drzew i klonowanie ulega znacznemu osłabieniu. Kędzierzawość liści brzoskwini mylona jest też z niedoborem fosforu. W tym przypadku na liściach brzoskwiń powstają bardzo podobne do kędzierzawości karminowe przebarwienia, plamy pojawiające się na brzegach liści, które z czasem brunatnieją i zasychają. W wyniku niedoboru fosforu liście brzoskwini nie ulegają natomiast tak dużym deformacjom, jak w przypadku kędzierzawości liści. Wówczas stosuje się opryski środkami grzybobójczymi i nawożenie fosforem. By zapobiegać tej chorobie, co roku należy zrobić oprysk. Oprysk chemiczny wykonujemy przed pękaniem pączków liściowych i wykonujemy go bardzo starannie, preparatem grzybobójczym np. miedzian. Temperatura podczas oprysku brzoskwini powinna wynosić powyżej 6 stopni Celsjusza, jedynie wtedy oprysk będzie skuteczny. Z reguły, właściwy moment do wykonania oprysku przeciwko kędzierzawości wypada na przełomie lutego i marca. Oprysk należy wykonać w okresie nabrzmiewania pączków, tuż zanim zaczną one pękać, bo to w tym okresie grzybnia przerasta do pączków i tylko wtedy możemy ją zniszczyć. Gdy pąki popękają, będzie już za późno. Jeśli nie chcemy używać środków chemicznych, można zastosować naturalne sposoby. Wówczas opryski przeciw kędzierzawości liści robi się jesienią oraz na przedwiośniu. Jeśli drzewo było mocno porażone chorobą, to jesienią, po opadnięciu liści na początku listopada, brzoskwinie należy opryskać fungicydami miedziowymi. Preparaty te są dopuszczone do stosowania w uprawach ekologicznych. Potem na wiosnę stosujemy ekologiczny oprysk z wyciągu ze skrzypu polnego lub pokrzywy BOZ stosujemy kwawnik. Jeśli masz kwawnik, to 1 kg świeżego ziela lub 100 g suszonego zalewa się 10 litrami wody i pozostawia na 24 godziny. Następnie przecedzamy przez podwójną warstwę gazy i rozcieńczamy z wodą w stosunku 1 do 10, po czym opryskujemy drzewo. Wywar ze skrzypu polnego. 1 kg świeżego ziela lub 200 g suszu zalewamy 10 litrami wody i odstawiamy na 24 godziny. Potem całość gotujemy i podtrzymujemy na małym ogniu przez 30 minut. Po ostudzeniu należy przecedzić i rozcieńczyć z wodą w stosunku 1 do 3. Tak przygotowanym preparatem opryskuje się drzewo. Wywar z pokrzywy przygotuj z pół kilograma świeżych roślin i 5 litrów wody. Zalaną wodą pokrzywę gotujemy przez pół godziny. Po wystudzeniu gotowy preparat rozcieńczamy wodą w stosunku 1 do 5, tym opryskujemy drzewo. Pamiętajmy, że oprysk trzeba wykonać bardzo dokładnie, opryskując całe korony drzew, zarówno gałęzie jak i pień. To ważne, bo częstą przyczyną braku skuteczności oprysku na kędzierzawość liści jest właśnie niedokładne jego wykonanie. Walkę z tą chorobą wspomaga także właściwe nawożenie doglebowe oraz dolistny oprysk 5% roztworem mocznika, wykonany na jesieni. Jesienne opryski drzew owocowych roztworem mocznika są polecane w walce z parchem jabłoni i gruszy, ale można też mocznikiem spryskać brzoskwinie i wszystkie leżące pod drzewami, opadłe już liście, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Parchowatość brzoskwini to kolejna choroba grzybowa brzoskwini. Na owocach oraz pędach pojawiają się drobne oliwkowe plamy. Z czasem rozprzestrzeniają się i ciemnieją. Na owocach oraz korze mogą pojawić się spękania. W walce z parchem należy wycinać porażone części rośliny oraz wykonywać oprysk brzoskwini przed kwitnieniem środkami grzybobójczymi. Porażone owoce gniją i nie nadają się do spożycia. Jeśli zmianami chorobowymi są objęte także pędy, należy je usuwać i palić. W celach profilaktycznych warto dokonywać cięć prześwietlających, zmniejszających zagęszczenie korony drzewa. Rozwojowi parcha sprzyjają deszczowe, wilgotne lata. Grzybnia zimuje na porażonych pędach. Następnie wiosną następuje infekcja owoców. Kolejną chorobą atakującą brzoskwinie jest brunatna zgnilizna drzew pestkowych. Jest ona groźną chorobą, powodującą gnicie owoców na drzewie. W wyniku infekcji owoce pokrywają się gnilnymi plamami i szarymi brodawkami. Brunatna zgnilizna drzew pestkowych poraża wiśnie, czereśnie i śliwy, a także brzoskwinie i morele. W wyniku porażenia kwiatów brzoskwini, grzybnia przerasta do pędów i powoduje ich zamieranie.
Choroba ta rozwija się, gdy występuje deszczowa pogoda i temperatura około 20 stopni Celsjusza. Uszkodzone części, a w szczególności gnijące owoce należy usuwać. Zwalczanie polega przede wszystkim na usuwaniu porażonych, zasychających i brązowiejących kwiatów, liści i całych pędów, a w późniejszym okresie owoców z objawami choroby. Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do pozostawania na drzewach zmumifikowanych owoców do następnego roku. Wszystkie takie mumie trzeba usuwać. Aby zapobiec występowaniu tej choroby w kolejnym sezonie, na kilka dni przed kwitnieniem wykonujemy oprysk odpowiednim preparatem. Zwalcza się ją poprzez dwukrotne opryskiwanie roślin roztworem siarkowo-wapiennym. Pierwszy oprysk wykonujemy przed kwitnieniem, drugi zaraz po kwitnieniu. Naturalnym sposobem na zapobieganie tej choroby jest wywar ze skrzypu polnego. Stosuje się go w rozkieńczeniu z wodą w stosunku 1:4, wyciąg z kwawnika pospolitego w rozkieńczeniu 1:10 oraz z wywar lub napar z chrzanu stosowany, bez rozkieńczenia. Wszystkimi tymi preparatami opryskujemy drzewa w okresie białego pączka kwiatowego i kwitnienia. Stosowane w okresie późniejszym nie będą już skuteczne. Inne choroby brzoskwiń to np. dziurkowatość liści, mączniak, rak bakteryjny, srebrzystość liści. Rośliny te narażone są także na ataki szkodników takich jak np. mszyce, pordzewiacz śliwowy, przędziorek chmielowiec, skośnik brzoskwiniaczek, koróweczka. Warto też wspomnieć, że wszystkie części drzewa brzoskwini, z wyjątkiem jadalnych owoców, są toksyczne dla ludzi i zwierząt domowych. Jeśli Twoje drzewo nie owocuje, przyczyn może być kilka. Drzewo może być nadal zbyt młode, niekiedy drzewu zajmuje to więcej niż 4 lata. Jeśli drzewo rośnie energicznie, ale wytwarza głównie liście i nie ma brzoskwiń, może to oznaczać, że nawozisz je zbyt dużą dawką azotu lub zostało nadmiernie przycięte. Inną możliwością jest to, że nie ma wystarczającej liczby owadów zapylających, co może mieć miejsce w przypadku zastosowania w pobliżu środka owadobójczego o szerokim spektrum działania, który zabija pszczoły i inne zapylacze. Niemal wszystkie odmiany brzoskwiń są samopłodne, co oznacza, że nie trzeba sadzić więcej niż jedno drzewo, żeby wyprodukować owoc. Znane odmiany, które możemy uprawiać to Amsden, to jedna z najwcześniej owocujących odmian, jej owoce dojrzewają już w połowie lipca. Drzewo osiąga średnią wielkość. Owoce są małe lub średniej wielkości i mają zielonkawo-biały miąższ z czerwonymi żyłkami, tuż przy pestce. Odmiana ta owocuje bardzo obficie, jest dość odporne na mróz. Diret. Owoc dojrzewa na początku sierpnia, średniej wielkości, miąższ żółto-pomarańczowy, drzewo jest raczej karłowate, osiąga małe rozmiary, owocuje obficie i jest średnio odporna na mróz. Halego, owoce tej odmiany są bardzo duże, mogą osiągać wagę od 150 do nawet 350 gram. Drzewa wydadzą obfite plony o smacznych, dużych owocach, jeśli posadzimy je w bardzo słonecznym i ciepłym miejscu w ogrodzie, np. przy południowej ścianie budynku. Odmiana ta kwitnie dosyć późno, więc nie jest narażona na wiosenne przymrozki. Owoce dojrzewają w drugiej połowie sierpnia. Harnaś, odmiana ta charakteryzuje się silnym wzrostem i daje obfite plony. Kuliste, silnie omszone owoce pokryte są jasno-czerwonym rumieńcem. Owoce tej odmiany nie są zbyt duże, ważą około 90–130 gram. Mają żółty smaczny miąższ. Są kwaskowato-słodkie i bardzo soczyste. Dojrzewają w pierwszej połowie sierpnia. Inka, rodzima odmiana, to bardzo silnie rosnące drzewo, które owocuje wyjątkowo obficie, dając duże, około 250 gram owoce. Owoce tej odmiany są owalne w kształcie, słabo omszone, ozdobione rozległym rumieńcem. Mają żółto-kremowy miąższ. Owoce są soczyste, smaczne, kwaskowate. Do zbioru nadają się na przełomie sierpnia i września. Stara odmiana kwiat majowy, owoc dojrzewa w połowie lipca, średniej wielkości, zielone z rumieńcem, miąższ kremowo-biały, osiąga średni rozmiar, nie owocuje zbyt obficie i jest wrażliwa na mróz. Rakoniewicka to samopylna, średnio wczesna odmiana polska. Drzewo charakteryzuje się silnym wzrostem. Plonuje średnio obficie. Brzoskwinia ta należy do odmian odpornych na mrozy, szkodniki oraz choroby. Z powodzeniem nadaje się na wszystkie regiony kraju. Owoce dojrzałość zbiorczą osiągają w połowie września.
Po wczesnym przerzedzeniu zawiązków, owoce mogą osiągnąć nawet 120 gram. Miąższ jest jasny, przy pestce czerwonawy, wręcz rozpływający się w ustach. Jersiland. Owoc dojrzewa dopiero w pierwszej połowie sierpnia. Owoce są duże, a miąższ pomarańczowo-czerwony. Drzewo rośnie silnie, owocuje obficie i jest dosyć wytrzymałe na mróz. Meredith, owoce dojrzewają na przełomie sierpnia i września, są dosyć duże z miąższem pomarańczowo-czerwonym. Drzewo rośnie dość słabo, ale owocuje obficie, odporne na mróz. Redhaven, odmiana ta tworzy silnie rosnące drzewa i daje obfite plony. Delikatnie omszona skórka skrywa żółto-pomarańczowy, średnio zwięzły miąższ, który dobrze odchodzi od pestki. Owoce tej odmiany są niezwykle soczyste i mają kwaskowato-słodki smak. Dojrzewają w połowie sierpnia. Drzewo rośnie niezbyt silnie, ale owocuje obficie, jest dosyć wytrzymałe na mróz. Reliance, odmiana ta charakteryzuje się umiarkowanie silnym wzrostem i owocuje bardzo obficie. Średniej wielkości owoce, do 130 gram, są kuliste i lekko asymetryczne. Omszona skórka ma żółto-pomarańczowy, soczysty miąższ, który dobrze odchodzi od pestki i jest słodko-kwaśny w smaku. Owoce tej odmiany dojrzewają w połowie sierpnia. Siewka jerzykowska. Owoc dojrzewa na początku września, średniej wielkości, z białym miąższem, drzewo jest średniej wielkości, owocuje obficie i jest dosyć odporne na mróz. Suncrest. Drzewo rośnie średnio silnie. Jest dostatecznie wytrzymałe na mróz. Owoce kuliste, o średniej masie do 180 gram. Skórka twarda, żółta, pokryta ceglasto-czerwonym kropkowanym i marmurkowym rumieńcem. Miąższ jasno-pomarańczowy, mięsisty, zwięzły. Owocowanie obfite. Dojrzałość zbiorcza, początek września. Sunhaven. Owoc dojrzewa w drugiej połowie lipca. Duże kuliste, żółto-pomarańczowe owoce, soczysty żółto-pomarańczowy miąższ, rośnie silnie, owocuje niezbyt obficie, bardzo wrażliwa na mróz. King Part, Prunes Pesyke, to niezwykle wydajna odmiana, która zapewnia obfite zbiory od lipca do sierpnia. Drzewa owocowe tworzą piękną, gęstą koronę i średnie rozmiary, dorastając do od 3 do 4 metrów wysokości. Rodzą bardzo duże owoce o wadze nawet 200 gram. Słodki miąższ w żółtym kolorze. Velvet to jedna z kilku odmian kanadyjskich uważanych za niezawodne. Dobrze znosi ona niekorzystne warunki klimatyczne i nawet wtedy jest w stanie dać zadowalający plon. W optymalnych okolicznościach owocuje regularnie i obficie. Owoce są dosyć pokaźne, miąższ bardzo pomarańczowy. Veteran. Owoce dojrzewają w połowie sierpnia, są średniej wielkości, miąższ pomarańczowo-czerwony, drzewo rośnie słabo, ale owocuje dobrze, jest odporna na mróz.